czas na kolejne gwiazdy 9. edycji Festiwalu Rocka Progresywnego w Gniewkowie. O, zaroiło się! Mamy prawdziwy wysyp ciał niebieskich, które zadbały o wspaniałe wrażenia przed chwilą zakończone. Panowie, jeszcze gorący od wrażeń, gorący od temperatury na scenie. Grupa Art of Illusion. Witam was serdecznie. Cześć, dzień dobry. Cześć. Witamy. Hurra, jak nigdy przedtem. Nigdy tak nie było bogato, nawet kiedy gościliśmy zespół Art of Illusion w studiu Polskiego Radia Pik, prawda? No, niestety. Ale na koncertach za to zazwyczaj jesteśmy w pełnym składzie. Panowie, jesteście po koncercie, wystarczyło popatrzeć na twarze tych, którzy oglądali wasz koncert, by wypowiedzieć się co do tego odbioru, który był absolutnie skoncentrowany na waszej sztuce. Dla nas na pewno szokujący. Nie spodziewaliśmy się takiej reakcji publiczności tutaj gniewkowskiej. No naprawdę to było coś niesamowitego. Musieliśmy kilka razy bisować i bardzo, bardzo dobry odbiór, naprawdę. Powiedziałbym nawet, że powinniście dopisać do waszej nazwy oprócz sztuki iluzji, sztuki skromności, także, bo jakże możecie być zaskoczeni takim odbiorem, skoro macie już za sobą koncerty, które równie piękny odbiór zilustrowały? Zaskoczeni to nie chodzi o zaskoczenie, tylko to jest naprawdę szalenie miłe, że tak jak powiedziałem też, dziękując publiczności i w ogóle osobom, które przyczyniły się do tak miłej atmosfery tutaj w Gniewkowie i nie tylko, bo są osoby, które, powiem szczerze, od początku tej naszej, powiedzmy, drogi promującej album widzieliśmy, dzisiaj również tutaj były. Ten pozytywny w roku chyba widziały nas po 3-4 razy, więc to jest już... Ja was drugi raz dzisiaj widziałem w tym roku. A widać, są inni, którzy bardziej podążają naszą ścieżką. Panowie, powiedzieliście dużo o nowej płycie, o materiale, który też zaistniał dźwiękami z gniewkowskiej sceny. I padło ciekawe pytanie od Filipa już przy okazji bisów. Czy chcecie coś nowego, czy chcecie coś z wokalem? Ludzie żądają materiału z wokalem. Czy wokalu na nowej płycie Art of Illusion będzie więcej? Będzie więcej, jest taki plan, na pewno większość utworów będzie z wokalem. Na razie pracujemy nad tym, mamy nadzieję, że wyjdą bardzo dobrze te utwory, jak te 3, które udało nam się gościnnie tutaj z moim udziałem nagrać. Już nie mówię gościnnie, pełnoprawny członek, że tak powiem, zespołu Art of Illusion, tak, Marcin Walczak tutaj wprowadza zdecydowanie ten oddech pomiędzy instrumentami. Już wam nie ucieknie? Nie, mam nadzieję, nie ucieknie. Pytanie do Mateusza, który najrzadziej chyba pojawia się w rozmowach, jeżeli chodzi o rozmowy z Polskim Radiem Pik. Mateusz, kto ciebie nauczył tak grać na gitarze basowej? Zasadniczo sam się nauczyłem. To kogo podpatrywałeś? Podpatrywałem Chrisa Squire'a, świętej pamięci na pewno, Johna Myanga i tego typu cudaków. Powiedz, że byłeś w klasie kontrabasu 23 lata. Ale on ma dopiero 23 lata. No, aha, no to jakby od razu, od urodzenia, od kołyski, że tak powiem, w szkole muzycznej. Pytam właśnie o rolę Mateusza, dlatego że wy wyraźnie dominujecie swoją grą, swoją ekspresją, to wszystko, co dzieje się na scenie, natomiast Mateusz jest takim, powiedzmy, cichym bohaterem waszych koncertów, ale to, co obserwuje się właśnie za jego wykonaniem, jest oszałamiające co najmniej. No ciężko mi ocenić, no świetny chłopak, świetny, no bezcenny. Panowie, troszeczkę wspomnieć z Katowic, jeszcze również gorących. Jak było? No przepięknie, spełnienie marzeń, piękna impreza organizacyjnie wspaniała. Powiem szczerze, no nie miałbym na czym, że tak powiem, złego słowa zawiesić. Impreza udana pod wieloma względami. Dla nas, no to jest jakby, no ja to nazywam spełnieniem marzeń de facto, no gdzie Dream Theater jako gwiazda wieczoru jest moim zespołem od zawsze mocno lubianym, kochanym. A już myślałem, że tego nie powiesz, że wypowiesz jakąś inną nazwę, bo niektórzy się szczepiają, że jesteście zbyt podobni. Znaczy ja uważam, że w ogóle nie jesteśmy podobni, ale jakby inspiracje są bardzo potężne tymże właśnie, powiedzmy, zespołem. Nie? Czy udało się zarazić waszą muzyką, waszą sztuką inne gwiazdy Metal Hammer Festival? Ciężko powiedzieć, czy zarazić, natomiast wszyscy byli bardzo serdeczni. Była okazja porozmawiać sobie z wszystkimi kapelami. Nawet udało się chwilkę zamienić słówko z Jordanem Radesem i Johnem Petrucci. Także takie festiwale to jest wspaniała okazja, żeby w ogóle powymieniać doświadczenia i nawiązać wspaniałe kontakty na przyszłość. Co więcej tych kontaktów, Kamil powie dobrą wiadomość. No właśnie, chciałem zapytać o Kamila, czy Dream Theater wymienia perkusistę na Kamila Kluczyńskiego? Na pewno zastanawiają się nad tym, ale ja ogólnie nie mam czasu. Także nie wiem, może w przyszłym roku, ale z takich dobrych nowinek, z takich dobrych wiadomości to na pewno możemy już chyba oficjalnie potwierdzić, że będziemy grali razem z zespołem Riverside w Toruniu 5 grudnia, także już teraz serdecznie zapraszamy. Super, bardzo fajnie.
Panowie, gdziekolwiek się pojawicie, na pewno pozostawicie takie ślady, takie, że tak powiem, rany w sercach, pooranych waszą sztuką. I ja się z tego cieszę nie tylko z tego względu, że jestem lokalnym patriotą, a wy bydgoską. Pan zawsze z nami był. Oj tam. Ale mam nadzieję, że właśnie za waszą sprawą i Kujawy, i Pomorze, i Bydgoszcz zaznaczy się silnym akcentem nie tylko na mapie Polski, ale także na mapie świata, przygotowanego na prawdziwą sztukę muzyki rockowej. Mam nadzieję, że nie spoczniemy na pewno w tym momencie z pracą nad kolejnym albumem. Mamy nadzieję, że ta dobra pasa, bo chyba tak to można nazwać, naprawdę jesteśmy mile zaskoczeni całym tym czasem teraz promującym ten album. Ale pracowaliście na to 11 lat. No to inna sprawa, że my nie gramy oczywiście od listopada, natomiast rzeczywiście wielkie boje, trudy i niekoniecznie sprzyjające okoliczności spowodowały, że tyle to trwało. Czy będzie coś na nowej płycie, co zdecydowanie kompletnie zaskoczy waszych słuchaczy przygotowanych już na pewien rodzaj stylistycznej muzyki? Czy będzie coś w rodzaju wstrząsu dla waszych fanów i co być może przysposobi tym samym wam nowych? No na pewno będzie kilka nowinek, że tak powiem. Dwie perkusje. Prawie. Będzie to brzmiało tak, jakby grało dwóch. Nie no, żartuję oczywiście, ale na pewno będzie mocno, będzie szybko, ale będą też spokojniejsze numery, także na pewno... I będzie więcej wokali. I będzie więcej wokali. Właśnie o tych wokalach chciałem jeszcze dodać, że wielkim szokiem było dla mnie dzisiaj to, jak publiczność po prostu razem z Marcinem śpiewa nasze teksty. To był dla mnie szok olbrzymi, także wielkie zaskoczenie na pewno. Mało czasu mieli, żeby opanować, a jednak opanowali, prawda? Tylko 3 numery, więc też nie było dużo do nauki, prawda? Panowie, ja wam życzę, żebyście nie obniżali swoich lotów. Mam nadzieję, że prądy wznoszące będą cały czas pracować na waszą korzyść i że tak jak do tej pory niektórzy czerwienią się, powiedzmy, ze zniecierpliwienia na dźwięk właśnie szyldów, jak powiedziałeś, Filip, Dream Theater, to również Art of Illusion będzie powodowało wielkie dreszcze i elektryczne prądy wzdłuż kręgosłupów wszystkich, którzy przychodzić będą na wasze koncerty. Dziękujemy serdecznie. Naprawdę kończymy, tak jak powiedziałem, taką wiosenno-zimową trasę promującą album. Zamykamy się troszeczkę teraz w studiu, kontynuujemy pracę nad płytą, drugą płytą. Mam nadzieję, że pójdzie to zdecydowanie szybciej niż ostatnio. Co więcej... 12 lat. Co więcej, w tym roku na pewno się jeszcze pokażemy, jak zresztą Kamil powiedział, 5 grudnia jest potwierdzony. Bardzo się cieszymy, ponieważ myślę, że dużo dał ten koncert w Spodku, gdzie Riverside rzeczywiście zalobbowało fakt wspólnego grania w Toruniu. No i może się jeszcze pokażemy w międzyczasie, jesienią, gdzieś w pobliżu, kto wie. A jeżeli Evergrey albo Dream Theater będą grzeczni, to i ich zaprosicie. No z miłą chęcią. Może zrobimy Progressive Evening Vol 2, to pomyślimy, żeby kolegów zaprosić. Panowie, po prostu wszystkiego najlepszego i dziękuję za wspaniały występ. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję. Dzięki wielkie.